Jak fani Gwiezdnych Wojen nazywają osobę, która nad ranem zamyka imprezę? Ostatni Jedi. Tym zacnym sucharem witam nas w 9. już odcinku podcastu o Gwiezdnych Wojnach. Wystąpi w nim dwóch specjalistów, Jedajka Cześć. i pszczelarz starszy Dzień dobry. oraz jeden amator, czyli skromny, acz wciąż zły ojciec. Dziś na tapet trafia, a jak żeby inaczej, Ostatni Jedi. 8. część gwiezdnowojennej sagi filmowej. By tradycji stało się zadość, rozpocznie Jedajka. No, to jest najbardziej kontrowersyjny epizod, na pewno, jeśli chodzi o internet i o ten fandom internetowy. Epizod, który ma duży wpływ na popkulturę, tylko nie z tego powodu, z którego powinien, bo naprawdę strasznie podzielił fanów. Doszło do obrażenia się internetu na stronę Rotten Tomatoes, czyli na te pomidorki, bo recenzenci ocenili ten film wysoko i stąd się też wzięło gadanie, że recenzenci są opłaceni, że nie wolno ufać tym stronom i lepsze są oceny fanów. To tak mała dygresja. Nie zawsze zgadzam się z krytykami, bo na przykład jakbym miał oglądać 5-godzinny dokument o hodowli jedwabników, to wątpię, żebym, nie wiem, zafascynowało mnie to. A gdybyśmy patrzyli na oceny widzów, to Zemsta Sithów ma gorszą ocenę od Skywalker Odrodzenie. I ja nie, nawet ze mną tak nie, że postawiłbym 9. epizod wyżej od 3. Po prostu Zemstę Sithów lubię i o czym rozmawialiśmy. Gdy wyszedł epizod, to przyznaję się, no wyszedłem z kina zmieszany. Była cisza do powrotu do domu, bo musiałem obejrzeć go 2 razy, żeby tak do mnie dotarło, czy mi się podoba, czy nie. Na początku mi się nie podobał, potem ten epizod oczywiście zyskiwał i stał się drugim moim ulubionym, gdzie warto zaznaczyć, o czym ciągle opowiadam, że przepaść między numerem 1 a numerem 2, gdzie numerem jest nie tylko jest bardzo ogromna, no bo te filmy to jest najbardziej średni film. Jeśli ktoś stoi z boku i nie jest fanem Gwiezdnych Wojen, to jest taki film 6/10, 7/10, ten Ostatni Jedi. No bo tak, gra aktorska jest bardzo dobra, efekty są świetne, ścieżka dźwiękowa jest... No nie wyróżnia się tak jak przy prequelach Kolejnej Trylogii, ale też jest John Williams stoi na wysokim poziomie. Tylko właśnie, kwestie fabularne są... Można mieć dużo ale do tego i no niektóre wątki, na przykład z Admiral Holdo, wiceadmiral Holdo, czy cały wątek na Canto Bight, gdzie za Rose mógłby być Poe Dameron i przygoda Fina i Poe, gdy wszyscy po prostu chwalili przy okazji 7. epizodu, że właśnie ta chemia między Finem a Poe jest po prostu niesamowita i gdyby wyruszyli razem na przygodę na Canto Bight, byłoby moim zdaniem ciekawsze. No ale nie oszukujmy się, cały epizod opiera się na trójce aktorów i to jest Adam Driver, Daisy Ridley i przede wszystkim Mark Hamill, który po prostu zagrał najlepiej w tym epizodzie. To jest najlepiej zagrany Luke, przypominam, a nie z charakteru. No, Mark Hamill tutaj dał niezły popis gry aktorskiej i podoba mi się ten Luke, mimo że jest kontrowersyjny i dużo ludziom się nie podoba. Ja w pełni to szanuję. Gorzej jest ludzi, którzy wykorzystują Luke'a z Legend do Luka, żeby zaatakować Luka z kanonu, bo to są dwaj różni Lukowie, mimo że mają ten kanoniczny Luke, ten ma dużo elementów z legend, na przykład właśnie ten projekcja mocy, czy właśnie to, że Jedi nie wykorzystują mocy do ataku, tylko do obrony i on właśnie pojawi się na Krayt, właśnie żeby dać czas bohaterom na ucieczkę. Co by tu... No największym plusem i moją ulubioną sceną w całych sequelach jest scena z Jodą. I po prostu z tą kukiełką, z Frankiem Ozem, który rozmawia, no widać to w scenach właśnie zakulisowych, jak Mark Hamill się popłakał po prostu, jak zobaczył tą kukiełkę, a nie tego CGI stworka z prequeli. Co tu jeszcze, co jeszcze mogę pochwalić? No na pewno jest kontrowersyjne to i ja to w pełni rozumiem i stoję po tej stronie, że nie podoba mi się, że nie ma tu walki na miecze świetne. Miecze się nie stykają, są fajne choreograficzne pojedynki, na przykład właśnie Rey jak się z Luke'iem bije na kijki, jak właśnie jest po tym spotkaniu Kylo Rena z Rey w tej w chatce przez tą właśnie projekcję i Luke tam wchodzi i niszczy tą całą chatkę i właśnie dochodzi pojedynku. Jest fajna choreograficzna. Podoba mi się walka z Pretorianami,
gdzie dużo ludzi ma zarzut, jeśli chodzi o właśnie choreografię, że tam są błędy, coś, ale ja bym uważał z takim komentowaniem, znaczy rozumiem zarzuty, ale gdybyśmy oglądali klatka po klatce, każdy po jeden z Gwiezdnych Wojen, to no ciężko by było znaleźć taki, do którego nie byłoby się do przyczepienia. I to tak w skrócie. Okej, pszczelarzu, ty chcesz zacząć, czy ja mam coś powiedzieć? Nie, mnie wzruszyło to, że Mark Hamill się płakał, gdy zobaczył Jodę. No, to musiało być naprawdę, wiesz, mocna emocjonalnie rzecz dla niego. Ja po prostu znalazłem jedną rzecz, bo nie mam, przyznam się, bez bicia swoich pytań, gdyż gdzieś posiałem, ale znalazłem jedną ciekawostkę, a mianowicie, jak przeczytałem opis filmu, brzmi on następująco. Rey odnajduje Luka Skywalkera, by namówić go na powrót i walkę z najwyższym porządkiem. Tymczasem rebelianci próbują uciec przed flotą wroga. No powiem, że to jest cały opis filmu, który był na jednym z popularniejszych portali i to tak bardziej brzmi jak coś do serialu niż zapowiedź 152-minutowego filmu będącego częścią epickiej sagi. Znaczy, problem z tym filmem jest tak, że tak pcha fabułę, ale nie tak bardzo, jak powinny to robić epizody Gwiezdnych Wojen. I to się dzieje tak bardzo. No jest przede wszystkim za mało odstęp czasowy pomiędzy 7 a 8. To jest raptem kilka dni do tygodnia, jak się szykują, już uciekają. I cały epizod dzieje się tak mniej więcej 24 godziny, co tam jest opowiadane właśnie w filmie, gdzie zostaje im bardzo mało paliwa i muszą szybko to załatwić tą przygodę właśnie Rose z Finem. I to też mam problem. No i te żarty. Nie przeszkadzają mi w ogóle bombowce, zrzucające bomby pionowo, bo to są magnetyczne i nie mam z tym problemu. W Imperium kontratakuje też, że zrzucano bomby na tą asteroidę, gdzie Han zleją i ekipą byli w Sokole. Ale te żarty, ten pierwszy żart z tą mamą Haxa, to jest po prostu tak wybija. No nie siada to nawet jak na takie trochę sucharowate żarty z Gwiezdnych Wojen. Te one-linery Obi-Wana, które wszyscy uwielbiamy. A żart właśnie z matką Haxa, ludzie, nie. To jest za dużo. Ale na przykład ten żart, gdy tam Rey wydukuje tą regułkę o mocy i Luke z niej żartuje i że Rey czuje tą moc, a Luke po prostu się tym liściem tam bawi, czy tam paprotką po jej ręce. To tak, to jest śmieszne. A czy jak Yoda sobie żartuje z Luke'a o tych świętych księgach, to tak. Ale żarty, nie, to jest już, tak powiem, zmarvelizowany epizod, chyba najbardziej zmarvelizowany epizod Gwiezdnych Wojen. I to niestety z tych negatywnych Marveli, gdzie mówię o przesadności żartów, bo nie, że będę tu obrażał Marvele, na przykład podoba mi się Zimowy Żołnierz, to jest jeden tych fajniejszych takich filmów Marvela, moim zdaniem. No, nie oglądałem. Obejrzeliśmy pierwszy film chronologicznie z tatą i na tym koniec. Powiem, że jesteś wspaniałym komentującym, pokazujesz, udowodnisz po raz kolejny, że pochodzisz z Polski, ponieważ nie wiem, ale się wypowiem, jest świetne. Nie widziałem, okej, tak. Faktycznie mamy sporo do nadrobienia Marvela. Liczyłem na to, że teraz już Gwiezdne. No to tak, bo skoro o Luku już mowa, to czemu on przechowywał te księgi? Skoro nie był już tym Jedi, to... Ta planeta to jest pierwsza planeta Jedi. I te święte księgi są stamtąd. I one właśnie są trzymane w tym takim, na tej wyspie właśnie. I tam się znajdują te wszystkie rzeczy, o których na przykład Jedi nie wykorzystywali. Potem się dowiadujemy, że Rey z tego się dowiaduje o tych telariach, tak? Telarium, co prowadzi do Exegola, czy właśnie o leczeniu mocą. Więc mi to aż tak bardzo nie przeszkadza. Jak jest znaczone. Tym bardziej, że ten film w ogóle jest krytykowany od złej strony, bo jeśli jakby to powiedzieć, ludzie obejrzeli to raz i wiedzę o fabule biorą z memów. Na przykład skąd się biorą książki. I mamy tłumaczone właśnie w filmie, że Yoda tam mówi Luke'owi, że wszystko co było w tym drzewie, młoda dziewczynka już tam posiada. I potem mamy pod koniec filmu scenę, jak Finn tam wyjmuje szufladkę chyba z bandażami czy z czymś w Sokole i widać te księgi. Tak samo dotyczy Luka Skywalkera bo Rian Johnson nie jest Abramsem i on nie nawiązywał do oryginalnej trylogii, on nawiązywał do filmów, które się wywodzą. Gwiezdne Wojny brały dużą inspirację. I mamy coś takiego jak film Rashomon, gdzie jest opisywany, doszło do zbrodni i każdy opisuje ze swojej perspektywy. I ludzie ciągle zarzucają
Luke'owi, że on próbował zabić Bena. Gdy jest wytłumaczone, mamy 3 wersje tego. Najpierw Luka, gdy opowiada, że Ben już był opętany i Ben go zaatakował. Mamy wersję Bena, gdzie Ben opowiada, gdzie Luke go chciał zaatakować i też ma prawdę, bo to z jego perspektywy tak widział, obudził się i zobaczył wujka, który stoi na nim z mieczem. I mamy tą prawdziwą wersję, gdzie się dowiadujemy, że Luke poszedł skonfrontować się z Benem, zobaczył, że nie da się uratować go, miał impuls, dosłowny impuls, jak to Luke Skywalker w poprzednich epizodach, włączył na chwilę miecz, ale ogarnął go wstyd i próbował go wyłączyć, ale było już za późno. Więc to też takie krytykowanie. Rozumiem, Luke, że nie podoba mi się, bo nie pokrywa się z legendami albo z moimi oczekiwaniami wobec epizodów, ale Luke nie próbował zabić Bena. On po prostu miał impuls, ale przede wszystkim wszedł do tej chatki, żeby właśnie go skonfrontować się, gdy był ten mrocz, Snoke zaczął nim manipulować. Czyli wtedy jeszcze była szansa, żeby uratować Bena, myślisz? Moim zdaniem nie, ale Luke tego nie wiedział. On po prostu wszedł do chatki się skonfrontować z tym wszystkim. Mhm. I jako, że sięgnął mocą i zobaczył, że są czarne myśli, że zabójstwa, że Ben może dokonać złych rzeczy, to Luke zachował się tak, jak ludzie oczekiwali to od prequelowych Jedi. Że Jedi, jak widzą coś złego, to powinni od razu sprzątać tych ludzi, a nie im wybaczać. I Luke miał taki impuls, chciał sprzątnąć, żeby nie było żadnej tragedii i ludzie mają z tym problem, ale tylko tacy ludzie, którzy bardzo przeżywają to i budzą się codziennie od 7 lat, że Rian Johnson zniszczył im dzieciństwo, Jakby mówię, i znowu wrócę do tej 9. Nie podoba mi się zbytnio ten epizod, jest przyjemny do oglądania, jak się nad nim myśli, to jest źle, ale nie nakręcam się codziennie i nie krzyczę na Abramsa i nie biję powietrza, Tym bardziej, że ludzie po prostu ciągle życzą, żeby Ryanowi Johnsonowi nie wyszedł jakiś film, tylko tak. Odpowiada za najbardziej kontrowersyjny odcinek Breaking Bad, czyli Muchę. Odpowiada za reżyserię najlepszego odcinka Breaking Bad, czyli Ozymandiasa. Wyreżyserował Ostatniego Jedi, który jest kontrowersyjny, jest na pewno oryginalny i nie jest kalką oryginalnej trylogii i to ludzie z tym się akurat zgodzą, większość. I reżyseruje teraz serię na noże i ciągle wychodzi na plus, Ciężko mu upaść. Ma tak problemy scenariuszowe, ale reżyserskie wątpię w to. Tym bardziej, że właśnie na planie Ostatniego Jedi Filoni uczył się właśnie reżyserii, jak powinno się reżyserować produkcje live action, które różnią się od animacji. I gdyby nie Rian Johnson, to nie mielibyśmy właśnie odcinków z Asoką w Mandalorianinie, czy właśnie Asoki Filoniego, bo tak jak tu się zgadziliśmy bodajże odcinek temu, że reżyserowanie filmów z aktorami, a animacje to jest w ogóle 2 zupełnie inne bajki. Co ja chciałem spytać? Chyba ci jakiś rozkojarzony mistrzu jesteś. Nie miałem jakiś... O, już wiem. Bo jak chodzi o to, że to nie jest kopia czy tam parodia 5. części itp., to tak jakby trochę końcówkę ma podobną do 5., bo jednak rebelia mocno przegrała. Prawie nikt nie został. Tak, I są w kosmosie. W pełni się zgadzam, że mamy maszyny kroczące, mamy tak jakby białą lokację, tylko tu jest sól. I to jest fajnie wizualnie wykorzystane, gdy właśnie te takie ścigacze do kopania szurają po tej podłodze i właśnie ten czerwone kryształy się tam pojawiają. To jest dobrze zrealizowanie wizualnie, ale tak, zgadzam się, że akurat tutaj ma trochę z Imperium kontratakuje, tak samo jeśli chodzi o ujawnienie rodziców Rey. Podoba mi się to wyjście w Ostatnim Jedi, gdzie Rey jest nikim i to mówi i widzi to na planecie u Luka i Ben jej to mówi. I do 8. epizodu podoba mi się poprowadzenie postaci Rey. Jest właśnie, nie musisz być kimś znanym, wystarczy, że będziesz w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i możesz osiągnąć wielkie rzeczy. Tak samo, jednak jest różnica, bo Rey się nie wyszkoliła w pełni. I to widać, że
Tak. Rey ratuje Luke na Crate, bo to Luke tam wchodzi cały na biało, no, w czarnych szatach i zmyłkowo no, oszukuje najwyższy porządek. I Rey ratuje Ben wtedy na okręcie, gdy walczą z Pretorianami. Bo to właśnie Ben Rey rzuca mu miecz, tak? Pomaga mu na końcu, co potem przebija. Ale no, Kylo więcej przyjął wtedy Pretorian na klatę, bo on jest lepiej wyszkolony. Nie w pełni, ale lepiej. A jak chodzi o tą sól na Crate, to właśnie to było dość dobrze pokazane, że gdy Kylo chodzi i się niby próbuje zatrzymać, to u niego widać ślady, a u Luka nie, co już mogło dać trochę do myślenia. Tak, to mi się to bardzo podoba. Gdy pierwszy raz to oglądałem, to tak trochę kojarzyłem, tym bardziej, że był miecz, który został wcześniej zniszczony. I to też tak, no, ostatni Jedi nie jest taki dosłowny, że nie pokazuje wprost i nie mówi wszystkiego wprost, tylko większość musimy analizować sceny, domyślać się. Tak, z takiego trollowania, już powiem, Ryana Johnsona, to podoba mi się to przejście żelazka. Gdy myślimy, że to okręt ląduje, ale to jest po prostu żelazko, które właśnie prasuje mundury najwyższego porządku. I Rian Johnson lubi takie myki, tak samo właśnie z tym, z wizją, projekcją mocy, która też ma swoje narodziny w legendach. Gdy Luke postąpił tak samo, pojawił się właśnie jako projekcja mocy. W komiksie, który niestety do dzisiaj odciska swoje piętno, bo mówimy tu o komiksie Mroczne Imperium, gdzie no, Palpatine wraca jako klon. I prawie cały 9 epizod ma dużo nawiązań do tego komiksu, a te fajniejsze elementy właśnie jak projekcja mocy pojawiają się już w 8. Więc o ile Abrams, chociaż nie powinien cię porównać, nie jest aż takim fanem Gwiezdnych Wojen, tak wszyscy na planie chwalili, szczególnie ta grupa odpowiadająca za spójność uniwersum kanonu, bardzo chwaliła Ryana Johnsona, że był bardzo komunikatywny, dobrze się z nim rozmawiało i szanował ten kanon. Bo wbrew pozorom, jak ludzie zarzucają, to najbardziej gwiezdnowojenny epizod sequeli to nie jest 7 czy 9, tylko właśnie 8. Tym bardziej, że Lucas ma dobre zdanie o tym epizodzie, co może świadczyć, że no to jest najbardziej Lucasowy epizod, no bo ma te pomysły. No, Luke umiera w 8, to był pomysł Lucasa w jego wersjach sequeli i samo porzucenie zakonu i odejście od nauk Jedi to też był pomysł Lucasa. I po prostu to i Rian Johnson, i Filoni, co się jest w książkach właśnie przy powstawaniu ostatniego Jedi, no tłumaczyli to. No musieli jakoś uzasadnić to, że Abrams wyrzucił Luka na sam koniec, na drugi koniec galaktyki i widzimy go w ostatnich sekundach filmu. I trzeba było to jakoś usprawiedliwić. Gdyby Luke był nadal bojowo nastawiony, to by to głupio wyglądało, czemu odciął się na tyle lat i w ogóle nie pomagał Nowej Republice, a potem ruchowi oporu w walce właśnie z najwyższym porządkiem. No trzeba było to jakoś dokleić, no i zrobić z Luka tego mięczaka, który się poddał, który oczywiście wchodzi cały na biało pod koniec i zrozumie, że postąpił źle. No ale z drugiej strony, no poddał, nie poddał, faktem jest, że średnio mu wyszła ta nauka. No tak, to tym bardziej, że właśnie cały zakon upadł, znaczy, no, przez Bena no i potem w komisji to jest oznacza, że tam piorun trafił w tą świątynię, ale nie chcę nawet próbować tłumaczyć właśnie epizodu 9 i całych bawienie się z Palpatinem, ale tak, próbują to trochę odkręcać, ten zakon Luka, który obecnie w kanonie za pomocą właśnie książek, czy właśnie serialu Mandalorianina, gdy widzimy tą, w Bobie, przepraszam, nie Mandalorianie, widzimy budującą świątynię, że Luke zaczyna coraz bardziej przypominać tego Luka z legend i mają Luka z ostatniego Jedi i próbują dokleić te wiele lat. No tylko tak jak mówiliśmy, no seriale, komiksy, książki nie powinny usprawiedliwiać wszystkiego, co było w filmach i filmy powinny się same bronić. A jak chodzi o miecze, że ta zmyłka itp., to ja zawsze mam taki wielki dylemat, co się stało z mieczem Luka Zielonego, bo w Mandzie jest, ale gdy był w 6 części, to rzucił go tak jakby do palpy, więc powinien wybuchnąć razem z Gwiazdą Śmierci drugą. On miecz ciągle miał i widzimy to właśnie w Mandalorianinie, jak właśnie odpala zielony miecz. Widzimy to
w Księdze Boby Fetta i właśnie w Ostatnim Jedi ma go właśnie w swojej skrytce. Tam, gdzie mieszka, w tej chatce, w swojej kamienistej. Mhm. To czekaj, bo to może ja źle teraz zrozumiałem, ale mówiłeś, że on, gdy był tą projekcją, to że używał miecza, który... Niebieskiego, tak, ale okej, to dobra. właśnie teraz myłki, ale on ten swój zielony miecz Okej, z tego rozumiem. epizodu ciągle miał wtedy. Po prostu z jego nie korzystał. No i poza tym mógł też wykorzystać niebieski miecz, żeby zdenerwować Kylo. Bo to o ten miecz chodziło, ten miecz Anakina, o który wszyscy się ciągle biją. No tak, ostatecznie ma go chyba Rey w 9, czy nie? Tak, skleiła. No i to też jest trochę zmarnowanie, bo no, Rey dobrze włada tak jakby taką włócznią i zrobienie jej albo podwójnego miecza, albo takiej miecza włóczni byłoby dobrym wyjściem. No tylko to jest zmarnowane i widzimy dopiero pod koniec 9, że ma żółty. No to jest mój duży zarzut, że moglibyśmy zobaczyć inny styl walki mieczem świetnym, tym bardziej u protagonistki. Na Że przykład, ciągle mamy bohaterów, że walczy i zielonym, i niebieskim mieczem, a tu mielibyśmy Rey z żółtym mieczem i walczy w ogóle inaczej. Tym bardziej widzimy, jak ze swoim metalowym kijem walczy w 7. no mogliby jej na przykład zrobić coś typu Maul, tylko z tymi zielonymi lub niebieskimi tymi No ostrzami. tak, w pełni się zgadzam, albo właśnie z żółtym. Zawsze to jakiś inny kolor. I tak, to jest dość duży, jeden z większych zarzutów, że mogli wykorzystać postać Rey i umiejętność jej walki właśnie w inny sposób. A to czemu Rey weszła w ogóle do tej jaskini mroku? To nazwałbym kalką z 5. epizodu. Po prostu, no, ciemna strona kusi. To po prostu kusi, no nie oszukujmy się, no. Zło ma to coś, najbardziej też w uniwersum Gwiezdnych Wojen i po prostu z czystej ciekawości. Tym bardziej, że mogła się dowiedzieć, kim jest. Nikim. Na potrzeby tego epizodu i żebyśmy się nie denerwowali, tak załóżmy, że jest nikim i nie ma znanych rodziców. Tak, akurat jest niefajny fikoł, powiem szczerze. Nie, jeszcze jak będziemy omawiać 9. epizod, to tak nijako dostarczone przez Adama Drivera. No, takiego aktora mieć i jesteś kimś, jesteś jego wnuczką, Rey Palpatine, no ludzie. No, to takie trochę nieudane jest. Ale wróćmy do 8 i też taką ciekawostkę natrafiłem gdzieś, że Ewan McGregor podobno chciał tutaj wystąpić jako Obi-Wan. Bardziej tak, jako Duch, tak samo no nie udało się, tak samo próbowano, montowano dialogi przy właśnie wizji Rey w 7 z tym Rey. To jest ciekawostka, jak już trochę dygresja gdy Rey ma wizję w 7 epizodzie z mieczem, to Obi-Wan mówiący Rey to jest po prostu wycięty tekst Aleka Guinnessa, gdzie mówi afraid. Jest po prostu tak sprytnie wycięte. Aha. Tak samo to twoje pierwsze kroki. To nie pamiętam, czy to właśnie mówi Ewan McGregor w 7, czy to mówi aktor Obi-Wana z Wojen Klonów. To przyznam się, na już nie jestem w stanie tego stwierdzić. No, ale Ewan McGregor powrócił w 9 epizodzie jako te nieszczęsne głosy mocy, które też robią wielkiego fikoła w uniwersum, bo tam mówią osoby, które nie powinny w ogóle mówić. A czemu? Bo śmierć oszukało tylko kilku Jedi, a tam słyszymy Jedi, którzy no nie powinni mówić, jak na przykład Ayla Secura, czyli ta niebieska twilykanka, która została rozsmarowana dosłownie w Zemście Sithów, ta niebieska, czy Luminara Unduli, ta zielona Jedi, czy właśnie Ahsoka. Co z Ahsoką nie wiemy, czy żyje, czy nie. A to Ahsoka Filoni też tam sam mówi? No, ci Jedi nie powinni mówić, no, Luke, bo jest duchem, Qui-Gon, bo oszukał śmierci, wiemy, Obi-Wan i Yoda. A ty No ja i dopytam, jak załóżmy, że Qui-Gon... Leia też. Ja przepraszam, tak się wchodzę w zdanie, ale jak Qui-Gon oszukał śmierć, bo tu ja znowu chyba... Znaczy, No mówimy mocy. o głosie. I widzimy go potem w Kenobim jako duch mocy, Aha, okej. ale chodzi mi bardziej o głosy, które Rey słyszy w 9 epizodzie. Nie powinna od wszystkich, ale rozumiem, że to był też zabieg, że chcieli zrobić porówno postaci kobiece i męskie. I nie wyszło to. No, przekombinowali, że tak to Okej. ujmę. Mogli zrobić, że po prostu jest Jedi, jest, nie wiem,
kimś tam. Po prostu... Będziemy to mieć przy 9 epizodzie. No, moim zdaniem dokładnie, może powinno zostawmy mówić to faktycznie. tylko ci Jedi, którzy widzimy jako duchy mocy i wiemy, że oszukali śmierć, a nie kombinujemy z kobiecymi postaciami, które nie widzimy, że może Leia. To tak, bo widzimy jako duchy mocy, to powinna wycięte materiały z Carrie Fisher, które nagrała na potrzeby 7 i 8 epizodu wykorzystać, ale to będzie mówione przy 9 epizodzie. Tam jest bardzo dużo rzeczy, które można mieć dużo ale do powiedzenia, jeśli chodzi o kwestię spójności uniwersum. To ja wiem, o co chciałem spytać. Kim był ten informatyk, haker? Bo on się później nigdzie nie pojawia już. Tak, Przynajmniej ja nie wiem. DJ grany przez Benicio del Toro i był po prostu z odzysku, hakerem z odzysku. Jego nie szukali właśnie tego mistrza tam hakerstwa, który miał wspólne przygody z Maskanatą. I tak, to są wspólne przygody, tam twórcy tłumaczyli, żeby się nie doszukiwać żadnego romansu. No i po prostu to był taki haker nieudolny, który trafił do więzienia, i był im potrzebny ktoś, kto po prostu się włamie do tego okrętu i włączy system śledzenia. No I tak, nie, ale... on się już nie pojawił. No właśnie, on się nie pojawił, ale też ten genialny haker, tak przynajmniej taki laik jak ja, to nie wie, kim był ten genialny haker. Genialnym hakerem. No i to się dowiadujemy i chyba to było nam potrzebne, że Maskanata poleciła właśnie tego, widzimy go, bodajże Justin Theroux gra go, co właśnie tam widzimy go rzucającego kośmi i on był im potrzebny, ale trafili do więzienia, nie potrzebowali hakera na szybko, to już wzięli DJ-a. Okej, dobra. To Czego później raczej żałowali. Nie ufali mu i zaufali mu za bardzo, on był, to nie była postać, której powinno się zaufać, Pierwszy lepszy koleś w więzieniu. I był wierny tym, kto więcej zapłaci, A to skąd DJ w ogóle wiedział o tych 30 czy tam 20 transporterowcach ruchu oporu? Znaczy to też kwestia to, co się włamał na okręcie i posiadał dane. To nie tak, że on wiedział wszystko. Widzimy, że właśnie on wszystko robi na poczekaniu, gdy zaczyna grzebać przy tym luksusowym statku, który właśnie ukradł, że że ci tych dobrych też fundują źli bogacze. To jest właśnie chyba jedyny taki przekaz też polityczny poza właśnie przemową Haxa w 7, który nie jest zbytnio subtelna, gdy właśnie rozmowa Fina z Tico, z Rose, że właśnie ci bogacze, że im zależy na wojnie. I to moim zdaniem jest też jedyny przekaz polityczny. Już potem 9 epizod w ogóle nie ma polityki, żadnych nawiązań i żadnego takiego morału politycznego, jakie robią poprzednie epizody, czy właśnie prequele, oryginalna trylogia, czy 8 epizod, i trochę 7. Okej. Dobrze, ja co mogę spytać? Mnie generalnie ten odcinek, powiem szczerze, miałem tam parę takich wątpliwości co do sensowności na przykład zachowań Rey, bo nie do końca mnie przekonywała, szczególnie na początku, gdy przyleciała do Luka. Nie wiem, jakoś jej zachowanie momentami nie grało mi, tak powiem to delikatnie. O. Tak, ja się z tym zgodzę, bo odseparujmy grę Daisy Ridley, która jest Nie, to oczywiście, świetna, tak. Jak a to... postać samej Rey. Właśnie o postać mi chodzi. Tak, i to się w pełni zgadzam, że niektóre zachowania Rey, taka naiwność, albo krystaliczne spojrzenie na biało-czarne, że albo dobry, albo zły, gdy cały świat dosłownie mówi, że Benowi nie wolno ufać, a ta ciągle szuka dobro. Rozumiem, takie trochę baśniowate, ale poprzednie epizody nas nauczyły, że tylko to zachowanie Luka, że znalezienie dobro w Vaderze, to jest postawienie się i sojuszowi rebeliantów, czyli zabicie Vadera i pokonanie Imperium, postawienie się Jedi, gdzie i Yoda i Obi-Wan mówią Luke'owi, zabij Vadera, a Luke szuka w nim dobra, to jest dobre rozwiązanie fabularne. A taka krystaliczność Rey, potem dostała obuchem przy tym już po walce z Pretorianami, gdy Ben jednak mówi, żeby dołączyła do niego, a ta już mówi, nie da się go odratować. Ale mi też chodzi o to, że widzisz, tak jak mówisz, tu nie przejednana, tu, że będzie pomagała, po czym nagle uwierzyła mu tak bezgranicznie, że zaatakowała tego Luka.
To dla Tak, mnie było no takim to jest- strasznym no. rezonansem. No mówię, no to są właśnie te rzeczy, tym bardziej, że ona była wielką fanką tych Jedi. No W tak, siódemce, to gdy właśnie było takie... z Hanem Solo właśnie rozmawiała, że Jedi, Luke Skywalker, ta legenda, no tak, to jest mój zarzut, to się przyznam wszystkim widzom i fanom i tutaj słuchowiska i strony, nie jestem takim wielkim fanem Rey i nie podoba mi się aż tak bardzo w 8. Dla mnie gwiazdami 8, no bo wiadomo, Daisy Ridley, Adam Driver i Mark Hamill super zagrali, ale no najfajniejszy jest Kylo w tym epizodzie i Luke. Ze złych Luke, no tym bardziej, że no popsuli postać Haxa i zrobili z niego takiego kartunowego, kreskówkowego Tak. zwola, gdzie jest no tarzany po podłodze przez Snowka, no to też trochę popsucie takiej No postaci, niestety. no która miała potencjał, tym bardziej, że były dobrym, widzimy tą rywalizację między nim a Kylo Renem w 7. epizodzie, troszeczkę w 8, jak ten blaster wyciąga, gdy widzi nieprzytomnego Kylo, no ale zrobiłem z takiego kreskówkowego złego, który krzyczy, dziwnie się zachowuje, no nie, no to jest też, to jest drugi mój zarzut do tak zmarnowania trochę i zachowania postaci, no najbardziej Rey. Tak, no ja tym bardziej, że jeśli miałbym oceniać, to dużo bardziej podoba mi się, jeśli chodzi o postacie żeńskie, no chociażby no Leia, no, która wygląda, tak jakby korzystali z dojrzałości już aktorki, nie z postaci, tylko że właśnie tutaj wykorzystali dojrzałość aktorki. Całkiem nieźle była zaprezentowana ta wiceadmirał z jej specyficznymi rozterkami, no nie? A tutaj tak jak mówisz, no bo no specyficznie była dalej. No powiem szczerze, no miałem pewne problemy z oglądaniem jej. O. No właśnie. Nie będę no nie jest najciekawszą kobiecą postacią w 8. Dobrze działa Holdo, ale od tej perspektywy, że ona chce, działa dobrze jako plot device, no nie będę tłumaczył jako po polsku, jako urządzenie do roli postaci Holdo, tylko chce nauczyć Paul Damerona, że nie wszystko trzeba robić bum bum, nie trzeba niczego rozwalać i dobrze funkcjonuje. Leia jako ta mentorka, potem ma najgorszą scenę w epizodzie, bo na papierze dobrze wygląda ta latająca generał, która chwyta tam mocą i leci przez kosmos, ale na ekranie to wygląda tragicznie. I trzeba pozbywanie się też Lei na pół filmu czyni tym właśnie, że pojawia się Holdo i ona uczy Paul Damerona funkcjonować. Co też nie za dobrze to wygląda, też mam dużo ale do całego tego wątku, że Holdo wszystkim nie ufa, rozumiem. Ale Paul Dameron to jest tak jakby przybrany syn Lei. I Tak, ale ona jest też... zaufany, i Holdo powinna mu zaufać. Innym nie, rozumiem. Finnowi, Rose, innemu dowództwu, tak, rozumiem, nie ufać, ale nie. Ale Holdo ma tą kozacką scenę wbicia się w ten okręt, więc jestem w stanie przymknąć na to oko. Tym bardziej, że w kinie robiło to wrażenie, jak przywalił ten okręt i była taka wielka cisza w kinie. I na jednym seansu słyszałem tak chłopca, który mówi, wow, każdy by tak krzyknął. No tak, a poza tym ona ma ten taki moment, gdy tak patrzy i docenia tę romantyczną stronę Damerona, gdy stoi nad nim, tam jest ten moment. Tak kurczę, teraz nie potrafię go opisać. Ona tam stoi nad nim, się uśmiecha, no tak, że wiesz, tak jakby to, że on jest tym pistoletem, zostało przez nią docenione i ona wie, że to jest ta fajna strona, ale ma świadomość, że nie tak się wojny wygrywa. O. No tak, Tym bardziej, że ruch oporu był bardzo biedny, jeśli chodzi o zasoby. Oczywiście dzięki komu? Dzięki właśnie Dameronowi, który zniszczył eskadrę. No ale ciężko go obwinać, bo osiągnął sukces i zniszczył ten okręt. No tak. Jednak najwyższy porządek odniósł duże straty, więc to zachowanie Lei, stracili dużo, bo mogli na przykład się przegrupować z myśliwcami i z bombowcami, których potem już nie mają i przyda im się później. A z drugiej strony, jednak najwyższy porządek doznał dużych strat na początku filmu. Pszczelarzu. Bo ogólnie mówiąc, to mi się ten bunt dość podoba, i byłem bardzo niezadowolony, gdy się okazało, że Akbar zginął. Nigdy im tego nie wybaczę. Z Akbarem jest tak, że tak samo jak z Bobą, że on kult właśnie Akbara i Boba opiera się na książkach i komiksach, a w 6. epizodzie jest dosłownie żartem, który mówi to pułapka. W sensie wszyscy znamy go z to pułapka i to, że Akbar tak jakoś ginie,
to z jednej strony rozumiem ludzi, którzy właśnie, no ja też byłem trochę tak zdziwiony, no Akbar, że taka postać, tylko jak tak, potem pomyślałem, no tak, no to jest postać, która jest znana z książek, z filmów, ale co ona zrobiła w całej sadze, żeby mi było przykro i dla takiego zwykłego widza, który ogląda tylko epizody, dlaczego byłoby mu przykro, że właśnie zginął Akbar, no? No nie. Ale W z sensie- perspektywy osoby, która czytała książki i komiksy z legend, czytała książki i komiksy z kanonu, wie, że Akbar to jest właśnie ten dobry admirał z Mon Calamari, który właśnie dobrze dowodzi całą flotą, bo no nie oszukujmy się, Mon Calamari, cała planeta istoty i ta flota no stanowi trzon właśnie Sojuszu Rebeliantów. To tak, jego śmierć była smutna. Ale z perspektywy filmowego, czy byłaby tak jakoś szokujące? No nie. Znamy go właśnie, przeciętny widz go tylko mówi to pułapka, no i brał udział w bitwie o Endor. To stary był trochę. A to, w sensie mi nie było, że jakoś mega przykro, bardziej się zdziwiłem, że nie dali mu tak Bezceremonialnie, dużo. rozumiem to. To smutniejszą śmiercią jest Niennamp, czyli właśnie ten obcy, który latał z Landem w 6. epizodzie. On tak ginie właśnie w Skywalkerze Odrodzenie, pilotując okręt i nie dowiadujemy się tego w filmie, tylko dowiadujemy się to w książce i potwierdza to autorka książki. Więc to jest Ginie? taka śmierć, do której miałbym większe ale niż do Akbara. No bo Akbar zginął walcząc i my dowiadujemy się, że Akbar nie żyje i cały łańcuch dowodzenia się rozsypuje i dowództwo przejmuje Holdo. No a nie nam giniący, tym bardziej, że no lubię tego obcego. Jak się śmiał z Landem, gdy lecieli na Gwiazdnym Świecie, on jest bardziej taki moim zdaniem do opłakiwania, bo no, o śmierci dowiadujemy się poza ekranem. No właśnie pszczelarz chyba teraz się dowiedział. Nie pamiętałem, że zginął. Znaczy się, nikt się, nie dowiadamy się tego z filmu, dowiadujemy się to z książki i autorka książki to potwierdza, więc to nie jest rzecz, którą wszyscy wiedzą. To nie jest tak, że ja też się dowiedziałem o tym od razu przy premierze książki. Tylko tak się no człowiek nadzieje, jak przegląda Wikipedię i patrzy, o, nie żyje. No ciekawe skąd. No i się człowiek już dowiaduje. Ale A. rozumiem ludzi zarzut do Akbara, no, że zginął tak bezceremonialnie. A No to, ale jeśli chodzi o filmy, no to no mówię, no nie robił dużo w Powrocie Jedi. a ta, nie umiem się wysłowić. Rey naprawdę myślała, że Bena da się przyciągnąć na jasną stronę w 8, gdy leciała do niego do Snowka? Tak, Rey tak myślała, to jest właśnie naiwność tej postaci, że ona wszystko patrzy tak zero-jedynkowo i naprawdę myśli, że człowiek, który odpowiada za zniszczenie całego systemu gwiezdnego epizod wcześniej, który no na jej oczach zabił swojego ojca, ona nadal myśli, że no to nie jest Vader i całe sequele opierają się tym, że Kylo nie jest Vaderem. To nie jest taki krwiożercza bestia, tylko to jest chłopak, który się pogubił, ale robi już dużo złego. No i ciężko go odkupić i widzimy to już na Crate, gdzie no Luke po prostu jest tam wkurzony na niego, gdy się pojawia i nie chce go już ocalić. On chce po prostu grać na zwłokę, żeby się dobrym udało. No, potem widzimy, że w 9. Dobra, nie nakręcajmy się jeszcze. No ale tak, no Rey myślała, że go uratuje. I gdy widzimy tą scenę, gdy Snow ginie i walkę z Pretorianami, no to ciężko nie mieć tego wrażenia, że może się udało Rey. No ale dowiadujemy się potem, że Kylo ma tą chęć zdobycia władzy, jest coraz bardziej głodny na to i jemu na tym zależy, a nie na zostaniu dobrym. No tak Tym naprawdę bardziej to, czekałby go sąd wojenny i pewnie egzekucję za to, co zrobił. tak naprawdę to Rey trochę mu pomogła, żeby załatwić jeszcze więcej i sobie jeszcze bardziej połobuzować. No jasne. To jest jeden z moich problemów do Rey, że właśnie ta aż taka zbytnia naiwność, no nawet dzieci nie są tak naiwne. Nikt z nas nie jest aż tak naiwny i to jest trochę takie podkoloryzowanie przesadne. Nawet Luke miał obiekcję, gdy przyleciał na Hoth i walczyć z Vaderem w Mieście w Chmurach. Nawet on, pomimo że ruszył pomóc przyjaciołom, to jednak wiedział, że coś jest nie tak. A Rey wparowała na ten wielki okręt i myślała, że no uda się odkręcić. I jakby uciekli wtedy?
No tam jest duża część floty najwyższego porządku. Tam jest taka armia, to są Pretorianie, tam jest Snoke. No ona nie miała takiego planu, po prostu pójść, poddać się, no i co potem? Przekonać Bena? No ale co wtedy? Tak, najlepiej przy Snoke'u. Chodź ze mną, załatwimy go. No chyba taki miała plan, no i gdyby nie Ben nie przeciął, co jest też fajną taką pokazaną sceną, jak Snoke wyczuwa, że tam największy wróg zginie i okazuje się, że to Snoke, to tak. No, to było No, dobre. ale to Rey nie spodziewała się tego. To nie było częścią planu. No, wygląda na to zresztą tak jak mówisz, że Rey po prostu planu nie miała, więc liczyła na to, że wszyscy się poddadzą i już, no, bo przyszła Jedi ostatnia. No i nie wiem, kto byłby tak naiwny, żeby coś takiego zrobić. Nawet pszczelarz młodszy chyba by tak w to nie Nie no, uwierzył. to w ogóle, to na pewno. A ja tak chciałem tylko na chwilkę przy Snoke'u się zatrzymać, bo też mam tu wrażenie, że może no, bo nie wiedzieliśmy jeszcze, że jest klonem, ale widać tu, że nie jest idealnym złolem, bo on za szybko triumfuje i Tak. za dużo odsłania kart, mam wrażenie, że tak jak mówisz, że jednak Kylowi się udało, to, że go chwali, jednocześnie pokazuje, że kompletnie w niego nie wierzył i tak traci swojego tego największego poplecznika, bo Palpatine wobec Vadera aż taki nie bywał. Oczywiście karał go tam nawet w komiksach czy w książkach, nie? Aż Ale, nadto. ale była to ale minimalny szacunek jakiś mu się starał okazywać, zostawić, żeby go od razu nie stłamsić. A tutaj ten Snoke tak, no myślę, że sam na siebie troszkę ten bicz ukręcił. No to jest, no tak, i to jest to właśnie też to zmarnowanie i to Johnsonowe szok w fabule, gdy no, tyle szoków już było w tym epizodzie i właśnie przycięcie Snoke'a, no robi szok i fajnie gdyby to było poprowadzone, że Kylo jest potem tym złym całej trylogii, potem wychodzi jak wychodzi, no i tak, marnujemy dobrego aktora, nawet bardzo dobrego, Andy Serkisa, Tak, no. który na szczęście na białym koniu przychodzi w Andorze i dali mu się wykazać. Marnujemy Zwola przede wszystkim, bo myśleliśmy, że Snoke to będzie główny zły sequeli, tak jakby, częściowo, ale były teorie, że to jest Palpatine albo Plagueis, tym bardziej, że jak podnosi mocą Rey Snoke, to leci motyw właśnie muzyczny Imperatora i to ludziom się już ta lampka też zaczęła zapalać. Jeszcze wtedy tego nie planowano, ale no były teorie słuszne, potem wyszło, że bardzo słuszne, niestety. No tak, no Snoke jest bardzo zmarnowanym złolem. Już mogli pociągnąć i od samego 7 epizodu, gdyby mieli plan, tak teasować nam Palpatina, a potem wyszło jak wyszło, bo plan był taki, że potem Kylo będzie tym złym i on nie dozna w ogóle odkupienia, że byłoby to tak słodko-gorzkie zakończenie sequeli, że nie wszystkich da się uratować i tylko Vader na to zasługuje, co moim zdaniem byłoby bardzo git, bardzo fajne. ciekawie poprowadzone. No a wyszło jak wyszło, dostaliśmy Palpatina, Ben się odkupuje za wszystkie czyny, które zrobił. No trochę nie tak. Tak po prostu sobie przyjdzie i mówi: siema, jestem już wolny, uznałem, że Przy będę dobry i dziewiątce, dzięki hej. temu jestem... Pszczelarzu, przy 9 nie będziemy mówić. Na spokojnie. No dobra. Więc A, dużo zarzutów jest co do samego Snoke'a i do tego, no Ryan Johnson pojechał po bandzie, nie oszukujmy się, ten epizod jest bardzo tak po bandzie, część rzeczy siada, a część rzeczy nie, no i tutaj ze Snoke'iem jest dużo kontrowersji, bo mogli to lepiej poprowadzić. Tym bardziej, że takie dogadywanie, że jest jakaś wojenka między Abramsem a Johnsonem jest śmieszne, bo Abrams jest producentem tego epizodu. Abrams jest producentem wszystkich sequeli i sam się wypowiadał, że żałuje, że nie napisał tak dobrego scenariusza do 7 jak Johnson do 8. No proszę. Pszczelarzu, a ty byś wolał, żeby kto był tym głównym złolem? cóż, na pewno wolałbym, żeby było, że tylko Vader zasłużył na odkupienie, a że Kylo będzie zły, bo to by było bardzo ciekawa odmiana i może wtedy trochę lepiej bym patrzył na te 3 ostatnie części. Nie licząc ostatniego Jedi. Też się zgadzam z Pszczelarzem, tylko patrzmy też na to, że Gwiezdne Wojny powinny mieć morał pozytywny i to Lucas ciągle o tym opowiadał, że musi się skończyć tak, że jest zawsze nadzieja jak kogoś. Więc z jednej strony byłoby to właśnie słodko-gorzkie zakończenie, no a z drugiej rozumiem zamysł,
ale jakby to poprowadzili dalej. No ale też doszło do tragedii, do śmierci Carrie Fisher. I przy 9. epizodzie musieli lepić to, co się dało i to, co nagrała wtedy przy 7. epizodzie i przy 8. No okej, to jest jakieś usprawiedliwienie, więc no dobrze, bo one już Marne usprawiedliwienie przy 9. epizodzie, no ale no ale jakiekolwiek, Tak. no z drugiej strony już tam się dużo rzeczy działo, na które nie mieli wpływ aktorzy czy twórcy. no ale ona też już w 8. części mówi, że jest stracony jej syn. Tak, to już. No a potem pojawia się Luke i mówi, że że nikt tam nie odchodzi i zawsze No jest zawsze. jakaś szansa. A właśnie tak, skoro już o tym odchodzeniu mowa, to czemu on wziął te kostki Hana i dał je później Lei? Znaczy, to miał być właśnie symbol. Znaczy, to są też te kostki część projekcji, bo one potem znikają, jak je podnosi Kylo. I to też taka symbolika, że coś jest nie tak. No i też taka symbolika, że Han żyje w ich sercach. No to też jest główny zarzut, taki jeden z większych, ale to już się wszystko posypało przy 7, że nie mieliśmy tego reunionu Wielkiej Trójki. Że to jest jeden z większych takich, no i to częściowo było jakoś tam, że Han żyje w sercu i w pamięci właśnie Luka i Lei. No ale faktycznie, one zniknęły te kostki, no to faktycznie projekcja. Tak sobie myślę, tak naprawdę w każdej trylogii jest 2 chłopów i 1 baba. Kobieta, mężczyzn, mysza. No to kobieta, no sorry. A tutaj już były 2 kobiety. W sensie. No przecież była Rey. No, ale mi chodzi, że niby ta trójka główna. A okej, przepraszam, zwracam honor, bo tobie chodzi o to, że nie ona była w tej trójce. No, wiodącej. Leia była taka troszkę bardziej Dobrze drugoplanowa. Tak mi się wydaje, w 8. Znaczy tak, to był plan na sequele był taki, że tak, Han jest głównym mentorem w 7, Luke jest głównym mentorem w 8, bo Harrison Ford i Mark Hamill Show. No i 9 miała być właśnie o Lei. No, I no to tak. też jest właśnie problem. No ale śmierci się nie oszuka. Więc to nie jest mój zarzut do 9, że wyszło jak wyszło. Musieli lepić z tego, co się dało i to widać, że te materiały nagrane przy okazji 7, 8, to co mówi Carrie Fisher jako Leia w 9 epizodzie jest po prostu nie pasuje do tego, o czym rozmawia właśnie Rey, czy Paul Dameron, czy wszyscy właśnie z nią. Po prostu mówi takie kwestie, które są strasznie generyczne. No cóż, pszczelarzu. A jakim cudem Kylo nie zginął, kiedy Holdo przeleciała przez tą prawe skrzydło tego statku Snowka, no bo jednak powinno ich wessać tak naprawdę do kosmicznej Byli próżni. na czubku i Holdo nie przywaliła w środek, tylko właśnie troszeczkę tak, z tak. bok okrętu. No co było Więc trochę według mnie głupie, cała ta bo mogła w taka mostek. sala jakby tronowa Snowka została nienaruszona. Mhm. Tak naprawdę mogła w mostek, byłoby sensowniej, żeby rozwalić dowodzenie. Tak, ale to też był taki szybki akt desperacji. Dało się uciec, a ten okręt już więcej by nie wytrzymał. A, Co tam? Znaczy to bardziej też działa jako efektowność, bo dziwnie by było, jakby trafiła prosto w środek i Rey by też zginęła. A no To tak. bardziej też chodzi taki element szoku, że Rey wow, i wielki popis ludzi odpowiedzialnych za efekty specjalne, no bo wielkie brawa dla nich za te całe sequele, bo można powiedzieć dużo o tych filmach, ale efekty robią wrażenie. no a to, bo pewnie znam odpowiedź, ale Luke tak nie przyszedł na Crate, bo co, bo bał się, że go załatwią, czy... Znaczy się, z jednej strony tak, bo ciężko było dać tak w pojedynkę, z drugiej strony środek transportu, bo X-Wing był zatopiony, a z trzeciej pokazanie jakiejś fajnej sztuczki mocy, sprowokowanie Kylo i pokazanie, że Jedi chodzi o obronę słabszych, a nie do właśnie atakowania, co właśnie mówi Yoda w 5. epizodzie. No tak. A to jak chodzi o Crate i Lucas Crate, to jest mój akurat drugi ulubiony strój Luka. Tak, ten czarny jest spoko.
najbardziej lubię ten czarny z 6 epizodu. Lubię też jego te białe szaty. Te białe szaty są też świetne. Ale tak, ten strój jest na Crate, gdzie właśnie jest ten taki brązowo-czarne szaty Jedi, taki anakinowy. Tym bardziej, że taka ciekawostka, jak Luke idzie tam przez tą bramę, to idzie przerobiona wersja Marszu Imperialnego. Taka bardziej O. pozytywna. Jest tak, że jak Vader idzie, to jest właśnie Marsz Imperialny, jak idzie Luke, to jest taka trochę zmienna wersja Marszu Imperialnego. Aż tak się na muzyce nie znam, na nutach, ale jest po prostu inaczej zagrany, o. Taka wariacja jakby. Tak. No. Cóż, Luke z zielonym najlepiej wygląda i nikt mi tego nie przebije. Nie, to tak, ale tym bardziej, że jak wracając do Luke'a na Crate, że to też jest takie symboliczna scena, bo osoby, które tam patrzą właśnie Luke'a na idącego przez bramę, to są właśnie dzieci Marka Hamilla. Cała trójka. I tak widzą też właśnie wielkiego mistrza Jedi, który idzie przez tę bramę, pokona właśnie najwyższe pożary. No to robi też właśnie taki to symbolika. I to działa. Tak z ciekawostek jeszcze, kto tam się pojawia, to obok żołnierza, który liże powierzchnię Crate i mówi, że to sól, to obok niego stoi Gareth Edwards, reżyser Łotra właśnie pierwszego, który się patrzy na niego, na tego żołnierza, co narzeka na sól. A skoro... Ale oczywiście to jest właśnie takie ukłon Ryana Johnsona, bo Ryan Johnson i Edgar Wright grali w Łotrze, odpowiadali za tych żołnierzy, którzy stali przy laserze Gwiazdy Śmierci. Tam właśnie stoją ci właśnie czarni operatorzy Gwiazdy Śmierci, gdy leci ten laser na tym korytarzu, to właśnie tam jest Ryan Johnson i Edgar Wright. No to się odwdzięczyli i właśnie Gareth Edwards gra w Ostatnim Jedi. Mi się teraz przypomina, jak mówić o dzieciakach, jedno pytanie, które jeszcze miałem, a mianowicie te bąble, które były przy tych stworach wyścigowych takich, to... Bąble przy stworach wyścigowych, muszę sobie przypomnieć, No które... tam w kasynie były te takie... A, w te takie koniowate, Tak, nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywały te stwory. Na F, ale też Kurczaki, zapomniałem. no, Do nazw najbardziej z 8 kojarzę porgi przede wszystkim. no to chyba każdy. Łatwo nazwy No zapamiętać, nie, ale no tak, super. wiem, o które chodzi. No to jak się już zbliża do końca filmu, to właśnie jeden z tych dzieciaków tak jakby pokazywał, że ma moc. Tak, Dobrze to jest odebrałem, bardziej tak? Że taka to jest symbolika, tak, że no właśnie ta legenda Luka Skywalkera Chciałem obiegła się właśnie całą upewnić. galaktykę. No Chyba właśnie- to też zależało Lukowi, żeby dać trochę nadziei całej galaktyce, No właśnie, że Jedi jeszcze nie zginęli wszyscy. jak o tego chłopca chodzi, tam była cała armia teorii na YouTubie wtedy. Tak, była teoria, że to właśnie będzie do nowego zakonu Rey, że Rey zacznie zbierać tych. No nie, to po prostu skończyło się na tym, że to jest po prostu symbolika, że każdy może być Jedi. Jak, No tak, jak bo ja bardzo się- chce i ta legenda Luka obiegła całą galaktykę. Właśnie mnie zaskoczyło, jak obiegła, no bo on de facto nie miał szans dowiedzieć się tego z zewnątrz, no bo to były 3 czy 4 szkraby, no nie? Tak, ale Więc to ja bardziej na- takie plotki, to bardziej właśnie widzimy tą scenę, jak się bawią tymi figurkami. No. Dobrze, no to ja jestem już usatysfakcjonowany. No Pszczelarzu? to nie, Ruch Oporu wysłał z Crate sygnały. Jakie odebrano, jakie wysłali i czemu im nie przylecieli pomóc? Znaczy to było takie do wszystkich, którzy jeszcze pozostawali wiernymi ruchu oporowi. No i nikt nie odebrał. Myśleli, że już jest wszystko stracone, tym bardziej, że zginęła cała flota i na Crate widzimy garstkę po prostu tych żołnierzy ruchu oporu. No i walka za straconą sprawę, no to trochę słabo by wyszło. No potem widzimy, że jednak trochę udało im się zebrać i to właśnie poświęcenie Luka dało takiego boosta wszystkim, którzy chcieli się postawić najwyższemu porządkowi. No właśnie, bo jeszcze tak delikatnie wejdę w 9. część, bo tam było więcej już żołnierzy. To oni skąd niby wiedzieli, gdzie mają lecieć? Co, jakieś tajne numery do Ruchu Oporu mieli, czy co? Znaczy się to Lando odezwał się. To jest właśnie taka symbolika, że właśnie mieszkańcy się postawili imperatorowi, wskrzeszonemu Sidious'owi, a nie zwykła armia. Mhm. To ja chyba jestem zadowolony, bo mi się pytania skończyły. Jeśli coś mi za chwilę nie przyjdzie do głowy, to moje pytania są już skończone. To ja poproszę już Jedi'kę o podsumowanie, a ty się zastanów, czy jeszcze o coś chcesz spytać.
No, ja bym to nazwał epizodem, który zmarnował kilka dobrych szans, ma kilka bardzo dobrych wyjść, jedne z najlepszych takich scen w sadze całej, no to oczywiście chodzi o scenę z Jodą. Dużo zmarnowanych postaci jak Snoke czy Phasma, gdzie Phasma ginie tak trochę bezceremonialnie, A właśnie, jak Boba Fett. przepraszam, ale Phasma to chłopak czy dziewczyna? Bo ja już zawsze mam do tego dylemat. To była kobieta, to była kapitan, to była kapitan Phasma, się kobieta grana przez Gwendolyn Christie, która też gra Brienne w Grze o Tron. Okej. Epizod, który wycisnął z gry aktorskiej Marka Hamilla, co się dało. I Mark Hamill i Adam Driver są po prostu świetni. W sumie ze wszystkich sequeli to jest najlepiej zagrane. W postaci jest dobra dynamika właśnie na linii Kylo, Luke, Rey. I Daisy Ridley też dała duży popis aktorski. No dużo zmarnowano, jest dużo wyjść scenariuszowych, do którego można mieć duże ale. No ten look jest kontrowersyjny przede wszystkim. Jednym się podoba, na przykład podoba mi się, no bo się ludzie zmieniają na przestrzeni lat i mi się podoba ta wersja Luka, ale też lubię wersję Luka z Legend, oczywiście wybierając sobie książki, bo cały Luke z Legend to jest chodzący po prostu półbóg idealny i nieskazitelny. A Luke z kilku książek z Legend, z komiksów ma momenty, jest bardzo fajną postacią. Tylko, że tutaj, jak już mam porównywać legendy do kanonu, to Luke tutaj poszedł walczyć ze swoim siostrzeńcem, a w legendach Luke wysłał po prostu swoją siostrzenicę, żeby ich sprzątnęła, bo sam się bał skonfrontować. To w ogóle już taką ciekawostkę, że ładnie zamyka się klamra legend arturiańskich, bo cały wątek Luka właśnie opierał się na książce Campbella Bohater o 1000 twarzach, gdzie właśnie Campbell zbierał te wszystkie legendy z całego świata i dobrze się wpasowuje właśnie historia Luka w Nowej Nadziei, jako legendy też Artura, czyli właśnie poznanie tego czarodzieja, czyli tu mamy Obi-Wana. I legendy arturiańskie też kończą się tym, że Artur walczy ze swoim siostrzeńco-synem Mordredem, właśnie w bitwie. Artur wraca z wygnania, właśnie w pełni chwale, tu jak Luke, i wygrywa tą walkę właśnie z siostrzeńco-synem, Mordredem, i ranny trafia do Avalonu, do tej magicznej krainy. I tu widzimy, że Luke właśnie łączy się z mocą po całym pojedynku z Kylo, więc to mi się podoba, że Ryan rozumie, jakie korzenie mają Gwiezdne Wojny i nie opiera się tylko na nostalgii, chociaż ta scena właśnie z Sokołem, gdy leci muzyczka właśnie z Powrotu Jedi z Nowej Nadziei, jak walczy z TIE Fighterami, to tak. I dużo jest takich scen też nawiązujących właśnie do drugiej trylogii, jak właśnie Przelew wspominał o bitwie o Krayt i z bitwą o Hoth, gdzie mam maszyny kroczące. No ale tak, epizod jest przynajmniej oryginalny. No tu się wszyscy możemy zgodzić. To, czy ktoś go lubi, czy nie, to jest jego No, preferencja. inna sprawa. Ale przynajmniej wyróżnia się na tle epizodu 7 i 9, który bały się po prostu ryzykować. Dobrze, pszczelarzu, jakieś pytania jeszcze? Coś chcesz dodać? Nie, to tak dość dobry film. Męczy mnie trochę naiwność Rey. Snoke wygląda jak wariat po 40. Nie wiem, no. Nie wiem, czemu chcesz mi podpowiedź tam po 40? Nie, ale był dość chudy, jak na gościa, który raczej siedział ciągle na krześle. Znaczy to jest, I tyle. teraz już wiem, że to jest bardziej nieudany klon i po prostu tak wyglądał. A on coś w ogóle jadł, czy mył Nie zęby? wiemy. Na pewno miał kapcie i kapcie mają swój własny segment w przewodnikach, a na O. przykład Haxa potrzebował do specjalnych... Nie no, musiał jeść, na pewno musiał jeść. Dobrze, to Okej. nim No to- my zasiądziemy do posiłku, chciałem podziękować, a wszystkich zachęcić do subskrybowania podcastu tych tutaj dwóch Ancymonów, bo choć już kończą się powoli filmy, to ich przygoda z pewnością jeszcze będzie trwała. Ja wszystkim dziękuję. Dodajka, teraz ty Cześć. i pszczelarzu. Było miło, ale się skończyło. Do zobaczenia przy 9 części. No, dzięki i do usłyszenia.